Siemka, ja jestem Adacho i przepraszam, że zaczynam od takich podniosłych tematów, ale chciałbym, żebyście pamiętali o jednej rzeczy. Jak bardzo ważne są składane obietnice, żeby dotrzymywać danego słowa, zwłaszcza jeśli dajecie je swojej żonie. Mr. Monkey 219 jest tego najlepszym przykładem, bo napisał komentarz: nie! Czemu to się tak musiało wydarzyć? Akurat w tę sobotę jadę na długo zaplanowane i obiecane żonie święto ziemniaka. Ten los jest złośliwy i nie będę znowu w stanie spotkać ulubionego twórcy na żywo. Czemu? Mr. Monkey prawdopodobnie, a raczej na pewno, pisał o targach CD Action w Łodzi, które miały miejsce w zeszły weekend. Tak się składa, że byłem na nie zaproszony i pojechałem tam z wielką przyjemnością. Jak się okazało, nawet nie spodziewałem się, że ten czas spędzę w tak miły i tak produktywny sposób. Byłem tam w sobotę, o 15 w sobotę właśnie 6 września miał miejsce panel Dragon Ballowy. Panel dyskusyjny o przyszłości Dragon Balla, o ogólnie Dragon Ballowych tematach, troszeczkę o fabularnych tematach, ale głównie rozmawialiśmy o rzeczach tyczących się marki. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie rozmowy, za wszystkie zdjęcia, za wszystkie uściski dłoni, za wszystkie uśmiechy, którymi się wymieniłem z wami. Tak się niestety składa, że ten panel najprawdopodobniej nie był nagrywany, a pytałem organizatora, w zasadzie jedną tylko osobę, więc może jeszcze dopytam kogoś innego, czy na pewno jest tak, że nie ma tego panelu nigdzie nagranego, bo ja chętnie bym go wam wrzucił. Muszę sprawdzić, czy Marcia tego nie nagrała częściowo chociaż na swoim streamie, wtedy mógłbym wam wrzucić zapis z jej live'a, ale nie wiem, jak to by wyglądało. Tak czy inaczej, chcę wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a w zasadzie pokazać kilka rzeczy, podziękować osobiście za prezenty, które dostałem. To nie jest wszystko, bo dostałem jeszcze chociażby torbę z łakociami z Torunia. Dostałem jeszcze przeurocze rysunki Chopperka, który jest kotem, i Chopperka w swojej formie kulki. No i od widza, który wydrukował od zera tego Vegetę i pokolorował go, no powiem wam, że on musi tutaj stanąć potem na półce, więc po odcinku go tam postawię. Chciałem go po prostu pokazać wam z bliska. Dostałem jeszcze od niego taki rysunek z Vegetą, który oznajmia, że nic się nie stało. Jest to oczywiście nawiązanie do sytuacji po osadze Thriller Bark. Bardzo wam wszystkim dziękuję, dobrze się bawiłem, dobrze mi się z wami rozmawiało. Chciałbym każdemu z was poświęcić bardzo dużo czasu, ale tak się składa, że no, czas był ograniczony, więc myślę, że i tak dla każdego znalazłem chwilę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się z wami spotkać. Bardzo wam wszystkim dziękuję. No i jest jeszcze jedna sprawa, o której chcę powiedzieć, zanim przejdziemy do pytań, w zasadzie do komentarzy, a mianowicie to, że wyszła nowa gra Dragon Ballowa, Gekishin Squadra. Jest to gra darmowa, więc jak możecie się domyślić, nie ma jej na Enebie. Natomiast obecnie na Enebie są dość mocarne przeceny na inne gry Dragon Ballowe. A jeśli nie chcielibyście skorzystać z przecen na gry Dragon Ballowe, to tak się składa, że do 15, do godziny 12 czasu polskiego możecie skorzystać z kodu zniżkowego September08. Jest to kod zniżkowy na 8% gry, karty podarunkowe, subskrypcje, DLC, punkty do gier. Możecie sobie wybrać, co tam chcecie, zerknijcie w linki w opisie. Jak doskonale wiecie, z Enebą współpracuję długi czas, tam często są promocje. Za każdym razem, jak praktycznie chcę coś kupić, to zawsze sprawdzam najpierw, czy jest to na Enebie. Klucze są szybko dostępne, bardzo często w znacznie niższych cenach, więc jeśli chcecie chociażby kupić sobie, nie wiem, przepustkę sezonową do Sparking Zero, bo teraz też będzie wychodziło DLC kolejny do Sparking Zero, tam też to znajdziecie, tylko wiecie, to jest tak, że te klucze czasami są wykupione, więc zanim zostaną, powiedzmy, dodane z powrotem do sklepu, to może minąć trochę czasu, ale warto sprawdzać na bieżąco, także linki znajdziecie w opisie. Pamiętajcie o kodzie September08, jest to kod zniżkowy, jeden z 3, które we wrześniu się pojawił, o 2 pozostałych będę wam jeszcze mówił. Tak czy siak, przechodzimy do pytań i zaczynamy od kolegi Shredia. Pytanie do Koku. Kiedy w historii Dragon Balla, mangi i anime była największa dziura związana z wypuszczaniem nowych tomów mangi lub w przypadku anime serii odcinków? I czy teraz nie była największa przerwa, jeśli chodzi o anime? Siadaj, kurdu. Doceniam to, że zamiast wpisać to w Google albo nawet w jakiś chat GPT zapytałeś mnie, ale myślę, że chyba jesteś dość młodym widzem, skoro nie pamiętasz o wielkiej przerwie między Dragon Ballem GT, a w zasadzie specjalem w 2008 roku. Tam minęło 11 lat, od 97 roku do 2008, potem 5 lat do filmu kinowego Battle of Gods. No i tak naprawdę ta przerwa między Dragon Ballem Super, mówię o zakończeniu w marcu 2018, do dzisiaj, no to nawet ona nie byłaby najdłuższa, gdybyśmy do tej pory nic nie dostali, bo byłoby to 7 lat, nieco ponad, 7,5 roku, ale przecież po drodze dostaliśmy film z Brolim, film Super Hero, Dragon Ball Daima,
No i jeszcze manga wychodziła. Jeśli chodzi o mangę, no to rzecz jasna, od zakończenia Dragon Balla w 95 roku do rozpoczęcia Dragon Balla Super minęło 20 lat, więc umówmy się, że na szczęście jeszcze trochę brakuje do tej największej dziury związanej z wypuszczaniem nowych tomów. Mam nadzieję, że tego rekordu nie przebijemy. O tym też rozmawialiśmy ostatnio na panelu, jakie są, powiedzmy, realne scenariusze, pozytywne, negatywne, być może nasze wymarzone scenariusze w kontekście tej walki zakulisowej o prawa do Dragon Balla. Natomiast nie jesteśmy nawet blisko, żeby przebić tę największą wyrwę, bo jeśli bralibyśmy pod uwagę jakiekolwiek oficjalne wydania, no nie biorę pod uwagę jakiegoś Dragon Ball Kai, chociaż to i tak było bodajże w 2009 roku, więc najpierw był ten specjal Yo Son Goku is Back, więc 11 lat bym powiedział, od 97 do 2008. Nie wiem, czy Path to Power też nie było gdzieś w okolicach końcówki XX wieku, ale umówmy się, że Dragon Ball Daima zakończyło się kilka miesięcy temu, więc spokojnie, nie jest aż tak źle, jak było kiedyś. Gruszecki. Kiedyś w podstawówce był tam taki Kamil, który uchodził za największego siłacza. Taką robił wokół aurę i się tym pysznił. Był silny, ale też był taki Patryk, nigdy nie odznaczał się jakąś siłą, no wątły jednak też nie był. Kiedyś się poróżnili, a górą był Patryk, mimo że w kwestii siły był słabszy. To tak w kontekście nieścisłości Trunks, Black, Vegeta, Goku w różnych transformacjach. Na początku jak czytałem ten komentarz, myślałem, że to będzie komentarz w stylu, bo tam był taki Paweł i żeśmy wracali ze szkoły i były tam lody i zaszliśmy na lody i potem do domu poszliśmy. Jaka z tego lekcja wynika? W podstawówce nie drażnij cichego dzika, chociaż... Tak, nie, to w podstawówce. Każdy myślę, że w podstawówce miał takiego chłopaka, który był dość cichy, ale raz okazało się, że ktoś go sprowokował i się okazało, że tam w środku żyje demon. Pozdrawiam Patryka, pozdrawiam Kamila, mimo tego, że był buńczucznym dzieckiem, mam nadzieję, że wyrósł na porządnego obywatela i oczywiście pozdrawiam pana Owoca. Mam nadzieję, że umywalka dobrze się sprawuje. Grzmilu, pytanie do Koku. Jak można wytłumaczyć, że w linii czasowej Trunksa nie pojawił się Beerus, Moro czy inne zagrożenia? Czy myślisz, że twórcy, tworząc nowe sagi, mają chociaż to trochę na uwadze? Kolejny młody widz? Albo romantyczny bardzo. No i wychodzi na to, że skoro linia czasowa Trunksa to ta pierwotna i prawdziwa, to te wszystkie wydarzenia, które oglądamy w anime i czytamy w mandze, to jedno wielkie, co by było, gdyby Goku nie umarł na chorobę serca. Już dawno o tym mówiłem i nikt nie rozumiał. Może nie mówię, że nikt, ale kiedyś pamiętam, tłumaczyłem to Fuziemu, chyba nie dotarło do niego to, co miałem na myśli. W sensie, że to jest dość dziwne, że my od pewnego momentu nieświadomie zaczęliśmy oglądać wydarzenia z innej linii czasowej. Tylko nie wiadomo od którego momentu. Czy od momentu, w którym Trunks pojawił się w naszej linii czasowej, czyli gdzieś na off-screenie, czy od momentu, w którym zainterweniował, zabijając Mecha Freezę, bo wtedy tak naprawdę zmienił bieg przyszłości, no bo oryginalnie to Goku miał zabić Mecha Freezę i Colda, więc wydaje mi się, że od tamtego momentu oglądamy inną linię czasową, więc być może nawet rozdział mangi albo te odcinki anime, w których nasi bohaterowie lecą na miejsce lądowania statku Mecha Freezy, to jest inna linia czasowa niż odcinek później, jak Trunks interweniuje i zabija Mecha Freezę, bo wtedy następuje to rozdzielenie. Oryginalnie tego nie było. Co w związku z tym? No nic. A dlaczego w linii Trunksa nie pojawił się Beerus? No jeśli chodzi o historię z Zamasu, to dlatego, że Shin został zabity, więc Beerus też nie żył. Ale jeśli chodzi o wcześniejsze wydarzenia, cóż, można byłoby na przykład powiedzieć, że Beerus przyleciał na Ziemię ze względu na to, że miał proroczy sen, że spotka Super Saiyanina Boga. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to rybia wyrocznia mogła być może swoją jakąś przepowiednią zasiać tę myśl w głowie śpiącego Beerusa, więc była to przepowiednia przyszłości, że Beerus spotka Super Saiyanina Boga. Ale ja tak nie myślę. Beerus poleciał na Ziemię, bo przyśnił mu się Super Saiyanin Bóg, więc gdyby to była przepowiednia przyszłości, że Goku stanie się Super Saiyaninem Bogiem, to dlaczego miałby się stać Super Saiyaninem Bogiem, gdyby Beerus nie przyleciał na Ziemię? Ale Beerus przyleciał na Ziemię, bo przyśnił mu się ten Bóg, więc mówię, przyczyna nie może być skutkiem, więc prawdopodobnie Beerus miał po prostu, a raczej na pewno, miał sen proroczy. Więc pytanie, czy w linii czasowej Future Trunksa, kiedy Beerus też spał, nie powinien mieć tego samego snu proroczego?
więc powinien na przykład odwiedzić planetę Króla Kaio, jeśli Goku tam faktycznie trenował też w zaświatach, albo bezpośrednio polecieć na Ziemię, zobaczyć, że nic tam nie ma i stwierdzić, że ta planeta jest nic nie warta i ją zniszczyć, albo spotkać Trunksa, który też nie miał nic wspólnego z bogami, ale wiecie, że Trunks nie wiedział, kim jest Beerus, jak przyleciał do naszej linii czasowej, więc tam wyglądało to inaczej i wydaje mi się, że te wydarzenia, które zmieniły się na Ziemi, być może jakkolwiek też rzutowały na to, co działo się w przypadku bogów i Beerusa, i być może Beerus w tamtej linii czasowej nie miał snu i być może Moro też tam się nie oswobodził, kto wie. Miyagi Kebab. 3 pytania zadał, a ja sobie wybiorę jedno. Dlaczego postać Piccolo Daimao nie została w ogóle wykorzystana poza swoją sagą? Po zakończeniu jego sagi przez cały Dragon Ball aż do teraz nie został ani razu nie został ani razu pokazany, czy to w piekle, czy w jakimkolwiek wątku, nawet wspomnienia o nim sobie nie przypominam. Moim zdaniem jest to ogromne pole do zagospodarowania, zwłaszcza w jakimś połączeniu wątków z Piccolo Juniorem. Po pierwsze, to chyba się mylisz, bo z tego co pamiętam, to Piccolo Daimao został pokazany w chociaż to chyba był tamburyn. Trudno mówić o filerach, ale ten odcinek anime Dragon Ball Super, kiedy Goku i Krillin byli w tym lesie, gdzie śnili im się poprzedni przeciwnicy. I tam chyba mieliśmy tamburyna, który bezpośrednio zabił Krillina, ale czy mieliśmy tam Piccolo Daimao? Nie pamiętam dokładnie. Tak czy inaczej, jak Piccolo Daimao miałby się pojawić, skoro Piccolo Junior jest jego, też synem, ale reinkarnacją. Więc my Piccolo Daimao oglądamy cały czas, tylko że w innej formie. Piccolo Junior przejął cechy Piccolo Daimao, ten wybuchł rzecz jasna, więc być może ktoś stwierdziłby, że po prostu zginął i narodził kolejnego syna. Ale Piccolo Junior nie był takim samym synem jak Drum, czy Cymbał, czy Piano, czy wszyscy ci podwładni, których albo widzieliśmy od początku sagi Piccolo Daimao, albo widzieliśmy, że Piccolo Daimao ich rodził. Piccolo Junior był przetransferowaniem wszystkich umiejętności Piccolo Juniora, też świadomości, do innego ciała. Można byłoby nawet powiedzieć, że dusza Piccolo Daimao nigdy nie trafiła do nieba. Albo w zasadzie przed biurko Króla Jemmy, bo przeszła do Piccolo Juniora. Najłatwiej spojrzeć na Kamiego. Jeśli Kami żył przez ten cały czas i na początku był połączony z Piccolo Daimao, a potem po tym jak Piccolo Daimao zmarł i narodził się Piccolo Junior, no to Kami przecież nie zmarł. Kami dalej żył, więc Piccolo Daimao przekazał też to połączenie życia na swojego następcę, na swoją reinkarnację, więc można powiedzieć, że to jest pod pewnymi względami ta sama osoba, tylko w innym ciele. Oczywiście to nie jest aż tak prosty wątek, że albo mamy syna w 100%, albo mamy 100% reinkarnację, że to jest dokładnie ta sama osoba, bo Piccolo Junior wielokrotnie tam mówił o swoim ojcu, ale umówmy się, że działa raczej to na takich zasadach, że nie dałoby się wskrzesić Piccolo Daimao. Tak przynajmniej uważam. Zresztą, jeśli już miałbym ten wątek wrzucać, to w kontekście tego, że może w głowie Piccolo jest jeszcze jakaś nutka starego zła, ale na temat tego, jak Piccolo mógłby powrócić do roli antagonisty, też nagrywałem kokła. Arek, kto twoim zdaniem najbardziej zawinił w sadze Cella? Goku dał Cellowi fasolkę, po teleportacji z Cellem zapomniał, że może się teleportować drugi raz i wrócić, zapomniał przekazać Gohanowi swój plan, który przecież go dotyczył, albo Krillin nie wyłączył 18. 18 miała ze 3 odcinki na ucieczkę z wyspy, zamiast tego grzecznie czekała, aż Cell ją dopadnie. Cell zrobił turniej zamiast wziąć się do... Co to w ogóle znaczy wziąć się do roboty? Grzecznie czekał, aż Gohan osiągnie szczyt formy i wreszcie mój faworyt Vegeta pozwolił Cellowi osiągnąć szczyt mocy i po tym jak Trunks został prawie zabity, Vegeta nagle przypomniał sobie, że ma syna i zaatakował Cella. W efekcie Gohan musiał go ratować i został ciężko ranny, a może ktoś inny? Piszę to dlatego, że ta saga to jedno wielkie pasmo błędów. Domyślam się, że chodzi ci o błędy, o złe wybory postaci, a nie o jakieś dziury fabularne. No, zdecydowanie największym faworytem chyba z tej grupy, którą tutaj wypisałeś, jest Vegeta, no bo to on świadomie narażał innych i świadomie popełniał błąd, pozwalając Cellowi osiągnąć perfekcyjną formę. W przypadku Krillina tam był dość głęboki konflikt, ostatnio o tym rozmawialiśmy. Goku miał pewien plan, dość pogmatwany, natomiast udało się, więc chwała mu za to. 18 miała, to nie jest argument, że miała 3 odcinki, to się mogło dziać przez parę sekund, a Cella tutaj winy w ogóle nie widzę, jakkolwiek by to nie brzmiało. W sensie Cell nie popełnił chyba żadnego błędu, tak mi się wydaje. Albo nawet jeśli popełnił, to nie aż takie duże jak chociażby Vegeta, ale moim zdaniem na drugim miejscu mógłby być Gohan. Gohan, który bawił się z Cellem i doprowadził do śmierci ojca. I to nie było tak, że Goku wrócił do życia. Goku
przez 7 lat był martwy. To miało dość duże konsekwencje, bo gdyby Goku żył przez ten cały czas, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Okej, Goku w Zaświatach poznał różne rasy, mógł trenować z tysiącletnimi mistrzami sztuk walki, albo poznał Metamorian, którzy nauczyli go tańca fuzji, albo mógł osiągnąć SSJ-3, które w Zaświatach było łatwiejsze do osiągnięcia, ale chodzi tutaj o to, że to przez arogancję Gohana ojciec musiał poświęcić życie. Więc na pierwszym miejscu zdecydowanie Vegeta, bo Vegeta miał dużo złych decyzji w tamtej sadze, przede wszystkim ta z Cellem, ale Gohan też myślę, że mógł w tej jednej kwestii zachować się lepiej. Xailu, pytanie do Goku. Czy przyspieszenie porodu Bully przez Whisa mogło mieć jakiś wpływ na jej przyszłą kontrolę boskiej Ki? Mam wrażenie, że w tym przypadku są dwie opcje. Albo jest taka, że Bula została narodzona przez umiejętność Whisa, który być może ingerował w jej byt i na siłę ją dojrzał, więc być może Bula została przez jakąś anielską, boską Ki jakby podrośnięta i też wyciągnięta z brzucha Bulmy, więc to byłaby opcja, że Whis, który ingerował w jej DNA, w jej rozwój, mógł też wpłynąć na jej późniejszą kontrolę boskiej Ki. I uważam, że gdyby taki wątek się pojawił, że kiedyś Bra, czy tam Bula, jakkolwiek to chcecie czytać, dorosłaby i by się okazało, że ma na przykład boską formę w wieku 7 lat, tak jak Goten i Trunks mieli SSJ w wieku 7-8 lat. To byłoby ciekawe, chociaż to była kwestia Toriyamy. Toriyama zrobił taki, prawda, żarcik kosmonaucik, jak to się mówi, więc nie sądzę, żeby Toyotaro poszedł podobną ścieżką, ale gdyby to wytłumaczyć w taki sposób, że Whis ingerował w jej byt, więc też zasiał w niej jakieś boskie ziarno, to byłoby ciekawe. No a druga opcja jest taka, że Whis po prostu manipulował czasem na małym obszarze. Tylko pytanie, gdyby manipulował czasem w takim sensie, że przyspieszył rozwój Bry, więc przyspieszył też ciążę Bulmy, czy Bulma nie powinna się też postarzeć o ten czas? Nie do końca tak było, bo w sumie Bulma była już tuż przed porodem, więc Whis mógł tak naprawdę przyspieszyć czas o 4-5 dni. Po Bulmie tego nie było widać, no a było już po porodzie, więc wiemy, że Whis jest w stanie kontrolować czas. Widzieliśmy, jak uratował Ziemię, jak cofnął czas o tam parę minut. Jeśli jest w stanie to robić na takim dużym obszarze, to być może jest możliwość, że Whis jest w stanie kontrolować czas bardziej go cofać, albo bardziej go przyspieszać na małym obszarze. Ciało Bulmy i ciało Bry, które było w ciele Bulmy, jest na tyle małym obszarem, że Whis być może był w stanie przyspieszyć czas o 5 czy nawet 6 dni, czy nawet tydzień, wiecie o co chodzi. No i wtedy, gdyby to była tylko manipulacja czasem, to nie sądzę, żeby Bra miała jakieś tam anielskie cechy. Szary 6,5 tysiąca. Pytanie do Goku. Jak myślisz, co zrobiłby Cell, gdyby podczas walki w swoim turnieju wypadł za ring? To jest ciekawe pytanie i w ogóle zastanawiający wątek. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że Goku na przykład oślepia Cella Taiokenem i tym Dragon Ballowym uderzeniem młotkowym wyrzuca go poza arenę. Albo nie wiem, jakoś cwanie to robi za pomocą błyskawicznej transmisji. Cell? Widzieliśmy, że na początku respektował te zasady, bo przecież on zniszczył arenę i powiedział, że głupio byłoby, gdyby ta walka się przerwała, gdyby została zakończona przez taką błahostkę jak wypadnięcie poza ring, więc ta reguła w trakcie walki Goku i Cella została zniwelowana, została jakby skreślona, ale to sugerowało, że Cell respektował te zasady do tamtego momentu. Gdyby miało być tak, że Cell odpada, wypadając poza ring i powie, co to kwa za zasady, przecież wiadomo, że będziemy walczyć dalej, nikt na to nie patrzy, to czy później niszczyłby ring, martwiąc się o to, że może ktoś wypaść? Wydaje mi się, że nie. Więc podejrzewam, że gdyby Cell wypadł poza arenę, to przyznałby się do porażki. Tylko co dalej? Stwierdziłby, że turniej Cella został rozstrzygnięty i przestanie niszczyć Ziemię? Nie wiem, poleci sobie do kosmosu? Strzeli se w łeb? Stanie w ten sposób jak rozgwiazda i powie, dobra, strzelajcie we mnie kamehameha czy coś takiego, przegrałem? To jest dziwny scenariusz, jakby następstwo tego. Wydaje mi się, że Cell mógłby uznać swoją porażkę w turnieju, ale wtedy wróciłby do swojej codzienności i niszczenia świata, tak myślę. John Druce tutaj zwrócił uwagę na jeden wątek, który chciałem poprawić po ostatnim odcinku. Dziękuję Ci bardzo, John. Co do pytania o Cella i 18, to wróć do tego, bo jestem niemal wręcz przekonany, że to była ta druga opcja. Jiro, chodzi o pilota
Krillana, Zero androidy, zaraz będziecie wiedzieli o co chodzi. Zero włączał i wyłączał androidy już wcześniej, więc te ludzkie części na pewno nie umierały. Moim zdaniem było powiedziane, że Krillan musi wyłączyć androidy po to, żeby być w stanie je zniszczyć i jakby je tylko wyłączył, to ułatwiłby zadanie Cellowi. Dlatego ten dylemat moralny z Krillana był dużo większy niż samo to, że się zakochał. Tak, ma rację John, tutaj dziękuję jeszcze za podesłanie konkretnych rozdziałów, w których te słowa padają. Faktycznie Krillan na początku dostał instrukcję od Bulmy, że pilot wyłącza androidy, a potem będzie łatwo je zniszczyć. I Krillan już mając pilota, patrząc na 18, myśli sobie, jeśli nie zniszczę 18, wyłączając ją, Cell na pewno ją zaabsorbuje. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. 16 wygląda na unieruchomionego. Czyli nie tyle, co chciał wyłączyć androidy, co po prostu je zniszczyć. Fakt, że wspomniał tutaj Krillan o 16, który się nie może ruszać, to jest sugestia, że on nie będzie mu przeszkadzał, gdy Krillan będzie niszczył 18. Więc tak, racja, bije się w pierś, faktycznie chodziło o te opcje ze zniszczeniem androidów, a nie tylko z dezaktywacją. Więc to by sugerowało, że jak Cell by wciągnął androidy wyłączone, to też mógłby osiągnąć perfekcyjną formę. Pablo Juanito Estevas. Pytanie do Goku. Cześć Adacho. Z tego co wiem, lubisz czasem wypić piwko. Ja również. Trochę mniej dzisiaj niż kiedyś, ale tak. Moje pytanie, raczej chodzi o towarzystwo niż o sam smak, ale smak też lubię. Moje pytanie dotyczy tego, czy zdarzyło Ci się wypić tanie wino. W moich stronach zwie się to prytą. Jak byłem młodszy, wielokrotnie upijałem się glebożutami bądź siarkofrutami. Nas jest wiele. Chciałbym, żeby nieletnia część widowni przewinęła do następnego rozdziału w tym filmie, a teraz opowiem Wam pewną drobną, krótką, postaram się krótko, anegdotkę z czasów studiów. To była zima. Mieszkaliśmy w akademiku i to był czas, kiedy odkryliśmy kustosza specjal. W zasadzie specjał. Kustosz, bo to jest kustosz, najlepszy kustosz, bo to jest kustosz, bo to jest kustosz. To było piwo kultowe. Kustosz specjał w plastikowej butelce, litrowy. Okazało się, że jest akurat na niego promocja i jedna butelka jest za złoty 50 bodajże. No i myśmy mieli Biedronkę niedaleko akademików. Kto kojarzy Podgórną w Zielonej Górze, że Picha i Biedronka na Podgórnej, tam jest dosłownie, nie wiem, paręset metrów. No i my w ten środek zimy stwierdziliśmy, że no Biedronka jest blisko, więc skoczymy sobie z buta do Biedronki po tego kustosza i wrócimy i będzie plan na wieczór. Nie potrzeba było wiele do szczęścia. No i poszliśmy w bluzach, wiecie, zima, śnieg, my tak tylko na chwilkę powiedzmy, że weszliśmy do tej Biedronki, no i okazuje się, że tych kustoszy już nie ma, że zostały albo wykupione, albo ich tam nie było, ale chyba była cenówka, więc zostały wykupione. No i my mówimy, no to co teraz? No to jak już weszliśmy, no to poszukajmy go w innej Biedronce, no bo głupio teraz wracać z pustymi rękoma. Więc poszliśmy na dworzec. Kto zna Zieloną Górę, ten będzie w stanie określić, powiedzmy, zobaczyć jakie to są odległości, jakby się domyślić. Okazało się, że na dworcu w ogóle nie ma alkoholu, bo tamta Biedronka nie sprzedaje alkoholu ze względu na to, że jest przy dworcu PKS i też niedaleko dworca PKP. Więc no już troszeczkę zmarznięci stwierdziliśmy, że no musimy iść dalej, no bo teraz to już nie można odpuścić, więc poszliśmy jeszcze dalej od akademików, tam była kolejna Biedronka, no i co się okazało? Że tam też jest wykupiony kustosz. Więc z pustymi rękoma poszliśmy do kolejnej Biedronki, tym razem na rynku, tam była taka Biedronka ze złotymi napisami, no bo wiadomo, że na rynku musi być ładniejsza. No i tam okazało się, że były dwie butelki kustosza. Tylko że co to są dwie butelki kustosza na 3 typa? Więc kupiliśmy jeszcze właśnie Amarenę. I były oczywiście wiśniowe, ale były też brzoskwiniowe, więc kupiliśmy brzoskwiniową, żeby się trochę rozgrzać podczas powrotu do akademika. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wtedy smakowało mi więcej rzeczy, ale nie była zła. Także wracając do pytania, zdarzyło się, natomiast dzisiaj nie. Dzisiaj nie piję. Stefan Amidemaru. Siemka Adacho, i tak wiem, że mi nie odpowiesz. Okej. Jak myślisz, dlaczego Goku i reszta nie wpadli na pomysł? Przecież mogliby przywoływać smoka codziennie, a nie czekać rok, bo znali komnaty ducha i czasu, więc co za problem zabrać kamienie po spełnieniu życzenia, wsadzić do komnaty ducha i czasu i następnego dnia wyjąć. Przecież odzyskałyby moc, bo tam dzień trwa rok. A masz radar kamieni? Jakbyś zebrał kamienie po wypowiedzeniu życzenia? Bo wydaje mi się, że oni korzystali ze smoczego radaru, który wykrywał sygnał z aktywnych smoczych kul. A jak smocze kule były nieaktywne, to były kamieniami, które nie dawały żadnego sygnału, więc nie dałoby się ich znaleźć.
Ale jeśli cwaniak by powiedział jakiś, że przecież Goku w klasycznym Dragon Ballu po wypowiedzeniu życzenia podskoczył i złapał czterogwiezdną smoczą kulę, więc w obecnych realiach co za problem, żeby złapać wszystkie 7 i mieć te kamienie przy sobie. Okej, ale być może jest tak, i tutaj już wchodzi mój headcanon, ale headcanonami fan Dragon Balla żyje. Być może jest tak, że żeby komnata ducha i czasu działała, żeby ta różnica w czasie faktycznie miała miejsce, a nie, że komnata ducha i czasu jest zwykłym pokojem, tam musi ktoś być. Tam musi być żywa istota. Więc gdyby wrzucić tam kamienie i wyjść z tego pokoju, to jeden dzień na zewnątrz to byłby jeden dzień w środku. Musiał ktoś by tam być, żeby ta zmiana czasu nastąpiła. Tak to sobie wyobrażam, bo gdyby było tak, że po każdym życzeniu oni zbierają kulę, wrzucają do pokoju, potem dzień później wyciągają i znowu mają życzenie, to byłoby trochę cheatowanie i nie sądzę, żeby to dobrze zrobiło temu światu. A zresztą to byłby idealny moment na wprowadzenie smoków cienia. Skitu, pytanie do Koku. Jak to jest, że genialny żółw... Jak to jest, że genialny żółw jest w stanie walczyć z najlepszymi wojownikami na świecie na turnieju mocy, znając te wszystkie techniki, gdzie wojownicy są pewnie na poziomie mocy 50 000 plus, a nie był w stanie zatrzymać Vegety i Nappy. Dla mnie jeden z największych nonsensów w Dragon Ballu. Trenował. W ukryciu. Banan 203. Skoro Piccolo Daimao był połączony z Kamim, a po wypluciu jaja i zreinkarnowania się w postaci szatana serduszko, to znaczy, że są praktycznie tym samym, to czy jeżeli Piccolo zmarłby i wypluł jajo i zreinkarnował się, to czy taki Vegeta dalej mógłby rozdzielić od nowego Piccolo Kamiego? No i Naila. Moim zdaniem nie. Dlatego, że stawiam na to, że w momencie, w którym nowy Piccolo, nazywajmy go nowym Piccolo, by się narodził, to cechy Kamiego i cechy Naila stałyby się jednością, jakby wpłynęłyby na tożsamość nowego Piccolo. Więc obecnie, tak jak Vegeta twierdził, że jest w stanie oddzielić Naila i Kamiego od Piccolo, no to ze względu na to, że to właśnie ten Piccolo bezpośrednio wchłonął Naila i wchłonął Kamiego. Więc mamy taką asymilację pierwszego stopnia, że nie było tam poprzednich Nameczan, którzy kiedyś tam kogoś wchłonęli i nie wiadomo, czy te ciała tych wchłoniętych Nameczan jeszcze są w środku. Gdybyśmy mieli nowego Piccolo, to nie byłby już ten sam Piccolo, który bezpośrednio wchłaniał Kamiego i wchłaniał Naila, więc myślę, że cechy starego Piccolo, który korzystał z cech Kamiego i cech Naila, zmieszałyby się i utworzyłyby charakter nowego Piccolo, więc stawiam, że to oddzielenie jest możliwe tylko na tym pierwszym etapie, czyli oryginalny wchłaniacz może być oddzielony od oryginalnych wchłoniętych. Dark Ninja MS. Gdy Goku mówił do Chaozu, a ten odpowiadał hehehe, to nie jest rozmowa. Hehehe to nie są słowa, więc o rozmowie nie może być mowy. Co najwyżej można to nazwać monologiem Goku w stronę Chaozu, na który ten przytakuje, ale nie odpowiada mu słowami, więc to nie rozmowa. Gówno! Prawda! Chaozu wypowiedział hehehe, ale okej, można to nazwać komunikacją albo niewerbalną, albo powiedzmy słowami, które nie istnieją w słowniku. Może nie jest to jakaś liryka, ale jest to wyraz. Definicją rozmowy jest komunikacja, wymiana komunikatów. Czy nastąpiła tu wymiana komunikatów? Tak. Chaozu otrzymał komunikat od Goku. Gratuluję, Chaozu. Na co Chaozu odpowiedział w stronę Goku śmiechem. Okej, może słowo hehe nie niesie funkcji opisowej, nie opowiada o żadnej konkretnej rzeczy, ale wyraża pewien komunikat. Wchodzi w interakcję, spełnia definicję rozmowy. Rozmowa składa się z wymiany sygnałów werbalnych i niewerbalnych, a hehe jest takim sygnałem, dlatego bronię swojej tezy, że Chaozu z Goku rozmawiał. Pytanie do Reiki, cześć, mam takie zapytanie. Co tak szczerze sądzisz o Freezie? Bo dla mnie ta postać już po Sadzamek stała się nudna i jest też on mocno przez niektórych ludzi uznawany za najlepszego złola w ogóle, z czym nie do końca się zgadzam. Pozdrawiam wszystkich. Mi Freeza się nie znudził. Uważam, że jest wprowadzanie Freezy dość ryzykowne, albo trzeba to robić umiejętnie, ale tak został wprowadzony w turnieju mocy. I powiedziałbym nawet, że tak został jego wątek wplątany w Sadze Granoli. Wiadomo, kontrowersyjne jest to, że przyszedł, pokazał nową formę i poszedł, ale sama obecność Freezy uważam, że tam była genialna, bo Hitersi, Saiyanie, Cerealianie, oni wszyscy byli z Freezą związani, więc wątek Freezy się oczywiście przez całą sagę przewijał, a zobaczyliśmy go na końcu jako osobę, która powiedzmy zakończyła całą sagę. Natomiast Turniej Mocy przedstawił go w zupełnie innej roli. Ja bym powiedział, że najgorszym powrotem Freezy było oczywiście Resurrection of F, ale mecha Freeza to też nie było imponujące.
Frieza niby został pokonany i potem wraca jako jakaś kupa złomu ze swoim tatusiem. Tamta scena też bardzo podbudowała Trunksa, rzecz jasna, więc Frieza i Colt tam byli też po to, żeby pokazać, jak Trunks jest silny. Ale powiedziałbym, że mecha Frieza po prostu był jobberem. Totalnym jobberem. On jeszcze nie pokazywał swojej pełnej mocy, bo to sugerował bodajże Krillin albo Gohan. Kiedy tam się ten Shinhan i Yamcha mówili, to jest Frieza, a Gohan mówił spokojnie, on jeszcze więcej potrafi. Także myślę, że Frieza w tamtym momencie stracił. Potem oczywiście, tak jak powiedziałem, w sadze Golden Frizy, ale ostatnie wplątywania Frizy do fabuły nie są dla mnie drażniące. Oczywiście są związane kontrowersje z nową formą i tak dalej, ale myślę, że Frieza mógłby się w przyszłości pojawić, tylko że trudno wyobrazić mi sobie inną rolę niż Friezę jako antagonisty, skoro ma tę nową formę. W Brolim przecież jeszcze był jako, powiedzmy, ktoś, kto manipuluje z zewnątrz. W Turnieju Mocy walczył po naszej stronie, ale też knuł. W sadze Granoli był tylko postacią, o której mówiliśmy. No jeśli mielibyśmy go zobaczyć w sadze Black Frizy, albo w sadze, w której ta forma jest jakby przezwyciężona przez naszych bohaterów, no to tak czy siak musielibyśmy zobaczyć go w formie antagonisty i tutaj byłby już potencjał do tego, żeby nazywać go faktycznie po raz kolejny odgrzanym kotletem w tej samej roli. Ale ja go lubię, to jest postać z fajnym charakterem, zawsze go lubiłem, więc mogę się zgodzić, że jest to odgrzewany kotlet, ale na przykład w One Piece też są postacie, które się pojawiają na przestrzeni wielu set odcinków, na przykład taki Crocodile. I czy tam ktoś mówi, że to jest odgrzany kotlet? Nie, po prostu jest to część tego świata i to tyle. Najbardziej chyba irytujące jest to, że Frieza może ginie, a potem jest wskrzeszony, a potem ginie, a potem jest wskrzeszany i to jest w tym wszystkim problem. Zwróćcie uwagę na to, co AI zaproponowało mi. Frieza to dobry przeciwnik, ale ja wolę komórkę. Dziękuję. Fifonowski, pytanie do Koku. Dlaczego Trunks jest porównywany do Gotena, a nie Gohana? Trunks ma potencjał Gohana jako pierwsze dziecko Vegety, więc tak naprawdę chyba Goten tu miało być, równa się Bra potencjałem, a Trunks równa się Gohan. Chodzi o wiek. To tak jakby na przykład 18-letnie małżeństwo miało pierwszego syna, potem miało drugiego syna, potem trzecie dziecko, czwarte dziecko i na przykład w wieku 35 lat urodziło im się 7 dziecko, a potem druga para w wieku 35 lat miała pierwsze dziecko. I czy mamy porównywać ich pierwsze dziecko, które dopiero się narodziło, z pierwszym dzieckiem tamtej pary, które ma już 17 lat? Gdzie tu jest sens? Czy Goku mógł przejść Zenkai Boosta po porażce z Tao Pai Paiem oraz po pierwszej walce z Piccolo? Był blisko śmierci tu i tu. W przypadku walki z Tao Pai Paiem nie powiedziałbym, że był blisko śmierci. Faktycznie to tak wyglądało, natomiast raczej bym powiedział, że został pozbawiony przytomności przez ten szok. Smocza kula zablokowała ten cios, więc on nie trafił w ciało Goku. Ta fala uderzeniowa być może była tak mocna, że Goku stracił przytomność, ale jego ciało nie było zranione. W przypadku walki z Piccolo powiedziałbym, że już było bliżej, natomiast jego punkty witalne nie powiedziałbym, że były aż tak bardzo zranione. Goku był pozbawiony nóg i był pozbawiony jednej ręki, więc to nie są punkty witalne. Być może był bliżej śmierci niż w przypadku walki z Tao Pai Paiem, ale czy był blisko? Jakby poszedł do szpitala, to myślę, że tam by miesiąc sobie mógł poleżeć, założyliby mu gips i git. Ale ja bym bardziej powiedział, że w przypadku walki z Piccolo Juniorem, tam został przecież przestrzelony. Miał dziurę w klatce piersiowej, więc tutaj zdecydowanie powinien już przeżyć Zenkai Boosta, ale nie przeżył chyba, nie? No jeśli patrzymy na jakieś tam poziomy mocy, to wydaje mi się, że tam nie przeżył Zenkai Boosta, bo gdyby przeżył, to podejrzewam, że byłby znacznie silniejszy. Wtedy jeszcze nikt nie myślał o Zenkai Boostach, taka jest prawda. Rancor albo Rancor, wielki czarny ork. Pytanie dla zasięgów. Head and Shoulders czy Thief? Pytanie humorystyczne, pozdrawiam. Tutaj też chcę oddać scenę, nomen omen, bo tutaj jest mowa o scenie, sztucznej inteligencji i myślę, że tym pozytywnym i dość dziwnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Pytanie brzmi Head and Shoulders czy Thief, czyli chodzi o to, czym myje głowę. Zawsze Head and Shoulders, bo się błyszczę na scenie. A druga odpowiedź? Thief, bo tak zawsze robiła moja babcia. Chyba będę musiał zrobić odcinek Koku z odpowiedziami sztucznej inteligencji. Jaka kurwa babcia? O co tu chodzi? Dziękuję wam za wszystkie komentarze, dziękuję wam za całą aktywność. Jest dużo komentarzy, które były fajne, ale już wiem, że na nie odpowiadałem raz albo nie raz, więc nie bierzcie tego do siebie. Zachęcam do zostawienia lajka, do tego, żebyście zostawiali oceny pod filmem, tak samo jak komentarze i jeśli macie taką możliwość, to też
Podbicie filmu, tak, jest też taka nowa opcja, podbicie filmu, także podbijajcie ten film i życzę wam miłego, spokojnego dnia. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, dzięki jeszcze raz wszystkim, których spotkałem ostatnio w Łodzi. Bardzo się cieszę, że mogę dla was nagrywać i to tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.